Mam cię! Nie, dzisiaj mnie tam nie ma, kurde. No i w sumie nie wiem, po co zacząłem ten odcinek tak wesoło, jak to są straszne historie, które zaraz będą straszne. Moi drodzy, jestem w szoku, jak wielu z was chce tę serię oglądać. Ostatnio zrobiłem ankietę, gdzie podałem 5 typów odcinków i wszystkie komentarze pod tą ankietą, bo można ją też komentować, były identyczne. Brzmiały one tak. Więc ja jestem zmuszony, ja nawet nie mam prawa głosu zrobić to, co moi widzowie chcą najbardziej. Jeśli wy macie, moi drodzy, jakieś historie straszne, które chcielibyście, żebym przeczytał w kolejnym odcinku, to napiszcie je poniżej już teraz, a my już zaczynamy i powoli wprowadzam was w ten nastrój. Zapraszam do oglądania. Czas start, pstryk. Moja straszna historia. Poszedłem do sklepu po papier toaletowy, lecz gdy wszedłem do sklepu, to go tam... to jest napisane 2 tygodnie temu. To świeżutka historia z świeżutkiej sytuacji na świecie. Nie było papieru, wszyscy to przeżyliśmy. Raz na obozie jeździeckim poszłyśmy do stodoły z sianem i słomą. Usiadłyśmy sobie na słomie i nagle słyszymy jakby płacz małego dziecka. Ja z przyjaciółkami zerwałyśmy się i wybiegłyśmy ze stodoły. Potem poszłyśmy do opiekunki i się o to spytałyśmy. Okazało się, że ktoś dawno temu podrzucił tam niemowlę, a ono zmarło z zimna. Tej nocy nie mogłyśmy spać. Później bałyśmy się tam chodzić. Proszę, niech będzie na odcinku. Pozdrawiam. Oliwka. Okej, końcówkę wesoło, to mi się podoba. Ale to zdecydowanie nie pierwszy raz, jak na tych moich odcinkach jest historia, gdzie słyszy się płacz niemowlęcia. Czemu to się uznaje jako coś strasznego? Znaczy, w tym wypadku jest to chyba straszne, Patryk. Ale przecież płacz dziecka. Ja nie wiem, z czym mi się kojarzy płacz dziecka w sumie. Ale chyba nie z czymś strasznym, nie? Wiesz, o co mi chodzi. Ja rozumiem, gdyby to było warczenie psa albo świni, a to jest płacz dziecka. Jakbyś miał usłyszeć dźwięk ściskanej zabawki jakiejś w stodole i uznać: o fuck, spitalamy dziewczyny, tutaj coś straszy. Wiesz, o co chodzi, tak to odebrałem. Pewnego wieczoru, będąc sama w domu i oglądając serial, usłyszałam dziwne dźwięki dochodzące z kuchni. Więc co robię? Oczywiście postanowiłam sprawdzić, co jest źródłem odgłosów. Wchodzę do pomieszczenia, patrzę, a tam mój kot siedzi na stole i podąża wzrokiem za czymś, czego nie byłam w stanie dostrzec. Mądra ja wpadła na wprost genialny pomysł i włączyłam Snapchata. Pierwszy lepszy filtr. A następnie skierowałam telefon w miejsce, które obserwował mój kot. Nawet nie wiecie, jakiego zawału dostałam, gdy filtr złapał jakąś niewidzialną postać. I swear, od tego czasu boję się używać aplikacji. Ja bym się zesrał na miejscu, mówię wam to serio. Gdyby jakikolwiek filtr złapał jakąkolwiek twarz, która nie byłaby moją twarzą, a w pokoju nie byłoby innej twarzy, to mój kot dostałby w papę. Dostałby w papę, mówię wam. I czemu zawsze się zgadzam nagrywać to w noc? Jest godzina 21:40, to w sumie nie jest tak źle, po prostu jest ciemno i się obsrałem. Wygląda mi to na prawdziwą historię i coraz częściej zastanawiam się, czy faktycznie zwierzęta widzą coś oprócz nas, bo to takie dziwne. Dajcie znać, czy psy i koty widzą coś, czego my nie widzimy? Jestem ciekaw waszej opinii, serio. Szłam sobie po ulicy wieczorem, a ja idę do sklepu i patrzę, cholera widziała typa pod mojej babci blokiem, nie? Bo byłam u babci. Ale dobra, kit, idę dalej i ciągle widziałem, jak się na mnie patrzy i odwraca, jak ja na niego się patrzę. I tak przez godzinę jakąś, ja taka przestraszona i zapłakana, idę do jakiegoś typa, wieszam się na jakimś typie i mówię: hej, wujek! Tak mega głośno i jeszcze do niego tak szeptem mówię: proszę udawaj, że mnie znasz. I on faktycznie zaczął tak udawać, a tamten typo chyba się przestraszył, bo to był taki napakowany szalikowiec. Co to jest za typ człowieka, napakowany szalikowiec? A ja byłam w czapce jego drużyny, to uznałem, że podejdę akurat do niego. What? Że szalik klubu piłkarskiego i ty miałeś czapkę tego klubu Okej, chyba o to chodzi. I se poszedł ten typo, a ten szalikowiec odprowadził mnie do domu. Dzięki, Marcin, tak się przedstawił. Ej, sztosik zachowanie tego typa w ogóle. Podoba mi się, że się w to wczuł, tak. Szybko załapał, o co chodzi i dodatkowo jeszcze laskę odprowadził. Szacuneczek dla pana Marcina, wszyscy piszemy w komentarzu. Bardzo miło się zachował. Fajnie. Mieszkam w domu jednorodzinnym i gdy byłam młodsza, a rodzice zostawiali mnie na chwilę samą, w domu zawsze słyszałam kroki i przesuwanie krzeseł. Julka, wow, ale to nie jest normalne. Jakby ktoś chodził po moim domu. Czasem słyszałam też otwieranie szafek, czajnik, śpiew i rozmowy. What the fuck? This is not normal. Wszystko ustało w wieku około 10 lat. Ja zawsze myślałem, że to mój anioł stróż lub dziadek albo pradziadkowie przyszli ze mną spotkać się, ale wstydzili się do mnie przyjść i porozmawiać. Wtedy się z tego cieszyłam, a teraz jak o tym myślę, to czuję strach. Cieszę się, że doszłaś do momentu w życiu, w którym uznałaś, że to jest coś creepy. Nawet jeśli to byli twoi dziadkowie czy pradziadkowie. O Jezu, dziadek znowu chce ze mną porozmawiać, ale ciekawie. Nie, to mi nie gra w głowie. Codziennie i to ignorowała. Nie, cieszę się, że wyleczyłaś z tego swój dom i że jest okej już chyba. Tak mi się wydaje. Pozdro.
Ja mam pomysł. Ja mam tu taką matę do ćwiczeń, której nie używam, ale jest w salonie, żeby ludzie myśleli, że używam. O! Mam wrażenie, że w takim tempie kolejny odcinek będzie u mnie w łóżku po prostu. Już przed snem będę nagrywał. Grałem sobie raz w jedną grę z moją najlepszą przyjaciółką. W pewnej chwili mój komputer się wyłączył wraz z telefonem. Próbowałam bez skutku. Gdy zerknęłam za okno, wydawało mi się, że przez sekundę widziałam kogoś z aparatem. Ale uznałam, że mi się przewidziało. Była to wtedy godzina 12 w nocy. Magiczna godzina. 12 i 3 w nocy jest w każdej historii zawsze. Smacznie sobie spałam, gdy usłyszałam z mojego telefonu i komputera głos mojej przyjaciółki, który mówił: pomocy, znalazł mnie. Nie musiałem tych mim w sumie robić, ale tak czułem, to tak zrobiłem. Była to godzina 3. Mówiłem, północ i 3 zawsze jest w tych historiach. Why? Czemu nie 2:14? Głupie to. Nie mogłem już więcej zasnąć. Potem o 7 rano w szkole moja przyjaciółka od gierek powiedziała, że jej starsza siostra zna się dobrze na komputerach i obie mnie przestraszyły. XD. Pozdrawiam, jeżeli na początku się zesrałeś, hehe. O cholera, znowu! Lajkujcie, żeby widział owo. Znaczy to ta koleżanka się dużo zna na tych komputerach, jak potrafi od tak se wyłączyć komputer z nie swojego domu i telefon czyjś. No nie wiem, laska, trochę mi to brzmi na ściemkę nawet bym powiedział, nie? Ktoś tu się chciał znaleźć na odcinku i się znalazł w sumie, bo to przeczytałem. O, proszę, co mamy tutaj miłego. Na początku pozdrawiam fanów Kurki Marysi. Elegancko, słuchajcie, dzisiaj dostałem story, że wróciła od Gabrysi. Wiecie, ta cała historia z Gabrysią, że ją porwała. Nieważne, już jest wszystko za nami. Jesteśmy pogodzeni. Marysia dzisiaj brała kąpiel, słuchajcie, tu jest story. O, czyściutka, bielusieńka, super wszystko. Zapraszam do mojej strasznej historii. Było tak, szłam i 23 przez miasto z koleżanką i poczułam dziwne dreszcze tak samo jak ona. Powiedzmy, że miała na imię Wiktoria. Nie zdradzę jej imienia, coś się kroi, ja już to widzę. Ja z Wiktorią szłyśmy do mnie do domu i cały czas czułyśmy jakąś obecność. Gdy doszłyśmy do domu, by pójść spać, rodziców nie było. I znów dostałem tego uczucia, gdy nagle ktoś pukał do drzwi. Tam był jakiś mężczyzna i zaczął się dobijać do drzwi. Ja z Wiktorią schowałyśmy się w łazience i zadzwoniłyśmy na policję i do rodziców. Mężczyzna uciekł, a rodzice kazali mi pójść spać. Gdy obudziłam się w nocy, widziałam czarną sylwetkę i bałam się, że to ten mężczyzna. Gdy zmrużyłam oczy, on zniknął. Nie mogłam po tym spać. Tę postać widziałam przez jakieś 2-3 tygodnie. Dziękuję za przeczytanie i jeszcze raz pozdrawiam Kurkę Marysię. I sorki za ortografię, Patryk. Znaczy, ja bym się przyczepił generalnie do tego, że dwa razy pozdrowiłaś Kurkę Marysię. Ani razu mnie, ani razu. Tylko sorki za ortografię, Papryk. No ale dobra, już się nie gniewam. Ja bym chciał tę historię użyć, żeby wam coś powiedzieć. Na jednym z odcinków bodajże powiedziałem, że tak często czytam te wasze historie o paraliżu sennym, że pewnie kiedyś taki sam doświadczę. Bo myślę o tym cały czas. No miałem paraliż senny 4 dni pod rząd. Fuck me, nie będę więcej tego czytał o paraliżu sennym, bo nie chcę. Powiem wam jak było. To nie było straszne, bo nic nie widziałem. Znaczy widziałem cały mój pokój. Nie wiem czy to był sen, czy nie, może sobie to przyśniłem. Ale widziałem cały pokój i mogłem ruszać gałkami ocznymi, ale nie było żadnej postaci w pokoju, więc to był taki chill, po prostu se leżę i wiesz, nie mogę się ruszyć, no spoko, ale to co mam robić, nie? Tylko to uczucie, że nie możesz wstać, było takie straszne, bo mega się napinałem, żeby się podnieść, a to mnie z całych sił przyciągało jak magnes do łóżka i to było takie straszne uczucie. Ale poza tym luz, jakby za którymś już razem, drugim czy trzecim mówiłem, dobra, to se to zaraz minie, więc jolo. Ale współczuję, jeśli ktoś w paraliżu sennym widzi jakąś postać, bo nie móc się ruszać, jak ktoś na ciebie patrzy, musi być okropne. Next. Mój tata miał ciocię, która miała na imię Wanda. Przed komunią mojego taty jego ciocia Wanda, przepraszam, bo tu pisze umarła, ja się śmieję. Ciocia Wanda umarła. Mojemu tacie kilka dni po jej śmierci i kilka dni przed komunią mojego taty przyśniła się jego ciocia, która w śnie powiedziała: w szafce w moim pokoju znajdziesz 200 złotych na komunię. To nie jest odcinek ze strasznych historii. To nie jest, ja go nie nazwę straszne historie. Mój tata powiedział o śnie swojej mamie, która sprawdziła tę szafkę, o której była mowa we śnie. W szafce naprawdę było 200 zł. Okej, Damian, ale ja mam taką jedną myśl, która jako pierwsza mi przyszła na myśl. Co jeśli twój tata to jest taki lisek chytrusek i sobie poszperał w tej szufladzie? Co jeśli znalazłby tam tysiaka i uznał, że jak powiem, że to jest dla mnie, to ja to po prostu dostanę?
warto spróbować. Hej mamo, bo tam widziałem pieniądze, one ponoć są dla mnie, bo ty mi się śniło. Tak? Naprawdę, synku? A, no to dobra, to proszę. Nie wiem, nie wiem, nie nazywam swojego taty kłamcą, tylko tak sobie pomyślałem i tak sobie powiedziałem, ale pewnie to nieprawda, więc fajnie. No nie no, też bym chciał dostać taki prezent za światów, nie? Ja lubię pieniążki, jak wiecie. Szczepanikow.pl, zapraszam na mój sklep, gdzie tylko ty dostaniesz darmowo plakat, jeśli coś teraz zamówisz, ale musisz wejść już teraz. Szczepanikow.pl, zrób zamówienie o jakiejkolwiek wartości pieniężnej. Może być za 10 zł, może być za 200 zł, a my i cały sztab ludzi, którzy tam pracują, nie zatrudniam dosłownie nikogo, wszystko robię sam, wyślemy i wsadzimy ci do paczki plakat z moim autografem. Ktoś to chce? W ogóle? Pewnego dnia stałem z babcią na przystanku autobusowym, bo chcieliśmy jechać do miasta i na tym przystanku zobaczyliśmy takiego starszego pana. Jezu, kiedy będzie jakiś przecinek czy coś? Nie, tu nie ma żadnej kropki w tej historii. To ja muszę się zająć interpunkcją tutaj. I na tym przystanku zobaczyliśmy takiego starszego pana, który coś miał w ręce. Nie widziałem co, ale gdy wysiedliśmy z autobusu, ten pan wyszedł za nami i zobaczyłem, że przy marynarce trzyma nóż. Zastanawiam się czasem, co bym zrobił, gdybym zobaczył nóż przy kimś i nie wiem, czy bym dostał paraliżu, czy bym spierdalał po prostu. Chyba wolałbym uciec, ale no nie wiem, jak się zachowało moje ciało. Szedł za mną i gdy byłem blisko niego, powiedział: chcesz dostać? Mnie nie ma. Siupa, ja bym już wysiadł dawno z takiego kurde czegoś. Ja się przestraszyłem i uciekłem z babcią. Ten pan nas gonił, ale w końcu odpuścił. Okej, wiecie co? To jest koniec na dzisiaj. No ale muszę przyznać tutaj bez bitka, że nie było wcale tak strasznie dzisiaj. Było bardziej śmiesznie i w sumie tak jak chciałem, więc nawet się cieszę. Mam nadzieję, że mimo wszystko się wam podobał ten odcinek. Nie zawsze musi być sranko, żeby było śmianko, prawda? Taka moja zasada. Mam też nadzieję, że w ogóle taki format się wam podoba, że se chodzę po domu, bo jest mi przyjemnie, tak? Nie wiem, podoba mi się takie coś ostatnio. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej serii, to wiecie co robić, piszcie poniżej komentarze, one są najważniejsze na moim kanale. Czyli generalnie wy jesteście najważniejsi na moim kanale, bo bez tych komentarzy, słuchajcie, mnie nie ma, nie? Mnie nie ma tutaj bez tych komentarzy. A się przybliżę do was. Także dzięki jeszcze raz bardzo za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o promocji na moim sklepie, bo naprawdę trwa tylko do kwietnia i nie wiem, kiedy wróci ten darmowy plakat, a myślę, że warto zrobić taki zakup i taki plakat sobie dostać. Plakat nazywa się Orange Boy. To jest najżałośniejsza nazwa, jaką mogę wymyślić. Szczepanikow.pl, do każdego zakupu dostajecie plakat. I jak będziecie na sklepie, to pamiętajcie, że są tam specjalne opaski charytatywne, z których zarobek cały przekazujemy na Muszkieterowie Szpiku, czyli moje ulubione stowarzyszenie, którym lubię pomagać i którego jestem ambasadorem i staram się jak mogę pomóc i wy też możecie. Także wpadajcie, zróbcie zamówienie, dajcie opaskę charytatywną, jeśli chcecie pomóc i jeszcze do tego dostajecie plakat. Taki deal ode mnie dla was w tym pięknym kwietniu i widzimy się za kilka dni z kolejnym odcinkiem. Ja się żegnam, w ogóle nie powinien się tak drzeć, bo jest późno, kurde, czekam na jakiegoś sąsiada, który się wkurzy i przyjdzie i powie: hej, a możesz ty na przykład zamknąć ryj, bo jest późno, a nie pisałeś się na mieszkanie koło youtubera? Czekam na to, bo to kiedyś nadejdzie. Do zobaczenia za kilka dni, moi drodzy. Ciao Bella, bo... Mamy po 20 lat.